Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj odcinek krótki o tym, jak sadzić róże z gołym korzeniem wiosną. W internecie jest bardzo dużo materiałów o tym, jak sadzić róże z gołym korzeniem. Jedne są bardziej profesjonalne, inne mniej profesjonalne, ale nie ma materiału, który by mówił o tym, co jest najważniejsze podczas sadzenia róż z gołym korzeniem wiosną. Szczególnie im później wiosną sadzimy takie róże, tym większe znaczenie mają te rzeczy, o których Wam powiem w tym filmie. Zatem zapraszam do oglądania. Posadzimy 3 róże z gołym korzeniem i pokażę, jakie błędy najczęściej popełniacie, jakich błędów należy unikać i co zrobić, żeby mieć 100% pewności, że róże sadzone z gołym korzeniem wiosną, nawet w maju, przyjmą się w 100%. Zaczynamy. Najczęściej, kiedy otrzymujecie lub kupujecie róże z gołym korzeniem, wyglądają one w ten sposób. Pędy mają długość około 30 cm i co jest niesamowicie ważne podczas sadzenia róż z gołym korzeniem wiosną. Chodzi o to, że wiosną prawdopodobieństwo tego, że takie krzewy są narażone na wyschnięcie, jest dużo większe niż jesienią. Im później będziemy sadzić takie róże, tym większe prawdopodobieństwo, że krzew będzie miał duże trudności z dostarczeniem, system korzeniowy będzie miał dużo większe trudności z dostarczeniem pędów wystarczającej ilości wody, po to, żeby te pędy nie obumarły, a żeby po prostu wznowiły wzrost. To, na co należy zwrócić uwagę na samym początku, to zwróćcie sobie uwagę na to, czy pędy tych róż nie są przemarznięte. Nie jest istotny kolor, czy on jest jasnozielony, ciemnozielony, czy czasem taki lekko czerwonawy, czy ma jakieś plamki, czy nie. To nie jest istotne. Istotne jest co innego. Istotne jest to, czy skórka na pędzie jest gładka, jak ją dotkniecie palcem, czy ona jest gładka, czy wyczuwacie takie zmarszczenia, które świadczą o tym, że ten pęd już zaczął wysychać. Tutaj zobaczycie już takie delikatne, gdzie mój paznokieć wskazuje, takie delikatne pręgi, jakby taką strukturę, że ten pęd nie jest idealnie gładki, tylko ta skórka ma takie pręgi wyczuwalne pod opuszkami palców. To świadczy o tym, że te pędy już lekko straciły turgor, one nie są w pełni turgorze. Ale to nie znaczy, że taki krzew się nie przyjmie. On cały czas jest jeszcze w 100% gotowy do tego, żeby przyjąć się i żeby rosnąć. Żebyśmy mieli pewność, że te rośliny się przyjmą, musimy doprowadzić do pełnego turgoru te rośliny. Zatem umieśćmy je na dobę w wiaderku z wodą. Bez względu na to, czy otrzymacie rośliny wilgotne, tak jak najczęściej od nas przychodzą, że wy otwieracie karton, otwieracie worek i tam są wilgotne rośliny. To nawet wtedy włóżcie je na kilka przynajmniej godzin, a najlepiej na dobę do pojemnika z wodą, przynajmniej system korzeniowy, żeby był w wodzie, żeby mieć pewność, że to jest w 100% nawodnione. I teraz pokażę Wam, jak najczęściej postępujecie, robiąc źle. Bierzecie taką roślinę, bardzo ładna, 5 ładnych pędów, tak? I naturalnym Waszym odruchem jest to, że szkoda Wam się pozbyć tych pędów, więc taką roślinę sadzicie. Ja tutaj mam już wykopane dołki. Bardzo ważne jest to, żebyście nie stosowali żadnych nawozów podczas sadzenia i najlepiej, żebyście sadzili w taką ziemię, jaką macie w ogrodzie. Dodawanie jakiegokolwiek nawozu, nawet obornika granulowanego gdzieś tam na dno dołka, już jest tym czynnikiem, który podnosi ryzyko, że roślina może mieć trudności z ukorzenianiem się, w związku z tym może się nie przyjąć. Więc najbezpieczniej nie dawać nic. Również jeżeli dajecie ziemię, taką kupioną ziemię w sklepie ogrodniczym i taką ziemią zasypujecie te dołki, również zwiększacie ryzyko nieprzyjęcia się, dlatego że w tej ziemi najczęściej jest jakiś nawóz, czyli składniki pokarmowe, które powodują, że roślinie trudniej jest się ukorzeniać. Te młode korzenie są często przypalane i pobieranie wody przez system korzeniowy z takiego podłoża, z worka jest dużo trudniejsze niż z takiego macierzystego podłoża. Zatem sadźcie w to podłoże, które macie w ogrodzie.
Kolejną rzeczą jest to, jak głęboko sadzić. Ja polecam, żebyście sadzili niezbyt głęboko rośliny. Za chwilę pokażę Wam, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby dokładnie wiedzieć, jak głęboko sadzić. Teraz pokażę Wam na tym przykładzie, jak Wy najczęściej robicie. Więc sadzicie taką roślinę. I teraz tak, w dołku dobrze, żebyście mieli spulchnione podłoże. Ja tutaj ten dołek zrobiłem sobie świdrem i wywierciłem tym świdrem troszeczkę głębiej i ten świder spulchnił mi to podłoże na dnie dołka. To jest bardzo ważne. Wkładam sobie roślinę do dołka i mniej więcej orientuję się, na jakim poziomie jest podłoże, to wokół tej rośliny, dlatego że to nie jest poziom podłoża, to jest ta ziemia, która trafi z powrotem do dołka. Dobrze by było, żeby ta ziemia była jak najbardziej miałka. I taką miałką ziemią, o zobaczcie, taką miałką ziemią najlepiej jest zasypywać system korzeniowy. Te ostatnie deszcze, które padały, troszeczkę nam tutaj zbiły to podłoże i narobiły takich brył, ale bardzo łatwo sobie je można ręką roztegować. I taką miałką, wilgotną ziemią zasypuję dołek. Wcześniej sprawdziłem, że system korzeniowy nie podwija mi się. I w związku z tym, że on mi się nie podwija, bo dołek jest na tyle duży, że tam te korzenie się nie podwijają do góry, nie musiałem go skracać. Więc tylko zasypuję sobie ten dołek. Tak? I teraz bardzo ważna rzecz to jest ugnieść to podłoże. Tak? I zobaczcie, miejsce okulizacji, czyli to miejsce, z którego wyrastają pędy, jest tutaj. A poziom ziemi jest tutaj, czyli te pędy znajdą się około 2 cm pędów zostanie przykryte ziemią. Ja jeszcze teraz tego nie zasypuję, zostawiam sobie taką misę. I najczęściej tak robicie. I tu jest prawie wszystko dobrze zrobione, oprócz tego, że roślina została nieprzycięta i ona będzie dużo gorzej się przyjmować, a czasem wręcz może się nie przyjąć. Te pędy mogą wyschnąć i mimo tego, że zrobiliście wszystko dobrze, to przez to, że nie została roślina przycięta, może być problem i roślina może dużo wolniej się przyjmować lub może się w ogóle nie przyjąć i zczernieć, uschnąć. A teraz pokażę Wam, jak to powinno wyglądać moim zdaniem, jak najlepiej to zrobić, żeby nie mieć absolutnie żadnych problemów z przyjmowaniem się. Więc najpierw przygotuję sobie rośliny do sadzenia i moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, przygotowanie roślin do sadzenia. Mam już te rośliny namoczone i teraz je przytnę bardzo krótko. Zobaczcie, jak ja je przycinam. Zostało mi pędy, które mają około 5 cm. 5 cm, a następną przytnę jeszcze mocniej. Bardzo często przycinamy rośliny, sadząc je wiosną, tak krótko. Zobaczcie, zostały 2-3 cm pędu. I to jest najlepszy sposób na to, żeby mieć 100% pewności, że roślina sadzona wiosną się przyjmie. Jeżeli przycinam pędy, mogę sobie przyglądać się korzeniowi. Ten korzeń wcale nie jest za bogaty, on nie jest zbyt długi. Jeden korzeń jest troszkę dłuższy. Jeżeli on będzie miał mi się podwijać w dołku, mogę go przyciąć, ale raczej starajcie się bardzo nie skracać korzeni. Pędy skracamy bardzo mocno, a korzenie bardzo delikatnie. I tak wyglądają prawidłowo przygotowane krzewy do wiosennego sadzenia. Wielu z Was się pewnie teraz złapie za głowę, że nigdy w życiu nie przycięliby tak krótko, tak ładnych krzewów, bo po prostu szkoda. Ale gwarantuję Wam, że takie przycięcie tylko im pomoże. Wcześniej sobie spulchnię to troszeczkę to podłoże, którym będę zasypywał. Że sobie wybiorę tutaj. Przez to, że dołki były wiercone świdrem, to jest naprawdę tak mięciutko w spodzie. Zobaczcie, taką ziemię mam w spodzie. Taką.
To jest wszystko naturalna ziemia, która tutaj jest. Żadnego dodatku torfu. Tutaj mamy żyzne, takie lekko gliniaste ziemie. One są bardzo dobre. I teraz, jeżeli mam tak skrócone rośliny, to bardzo łatwo jest mi określić głębokość sadzenia. Nie potrzebuję żadnego patyczka, niczego. Po prostu wkładam sobie roślinę głęboko. Nawet jak ją włożę za głęboko, to nic się nie stanie. Zobaczcie, mam teraz włożoną bardzo głęboko tą roślinę. Zasypuję ją tą miałką ziemią. Bez jakiegokolwiek nawozu, nic. Zasypuję i teraz ręką jeszcze ucisnę w głąb tą ziemię. Tak? Teraz sobie tutaj to wyrównam. I zobaczcie. Wyrównałem sobie ziemię do tego poziomu, który jest naokoło. I z tych 5 centymetrów, które miały pędy, wystaje mi ponad ziemię około 3 cm, czyli 2 cm są schowane pod ziemią. I teoretycznie tak powinno to wyglądać. Ale jest jeden mały problem. Jeżeli wykopaliście głęboki dołek, tak jak tutaj miałem, ten głęboki dołek, to jeżeli ja to mocno podleję lub przyjdą mocne deszcze, to wszystko mi siądzie. Jeszcze mi się to obniży, więc ja sobie teraz jeszcze lekko, zanim to udeptam, lekko podciągnę tą roślinę. O, tak zobaczcie, tak ją podciągnąłem, że w zasadzie teraz to miejsce okulizacji jest na równo z ziemią, tak? I teraz sobie lekko to ugniotę. To ugniatanie jest bardzo, bardzo ważne. Ja sobie to ugniotłem, powstała mi taka misa. Zaraz ją wykorzystam do zalania tej rośliny wodą. Zalania wodą, nawet nie podlania, tylko zalania. Tutaj mam roślinę jeszcze krócej przyciętą. Pamiętajcie, miałka ziemia jest najważniejsza. Zobaczcie, jak ja sobie ją tutaj ładnie spulchnię. Spójrzcie tu do środka, do dołka, jak on jest głęboki. Zachęcam właśnie używać świdrów. Jeżeli macie świdry, to używajcie świdrów do robienia spalinowych. Akurat to jest do robienia takich dołków, dlatego że, o, zobaczcie, to wszystko w środku jest bardzo miałkie. I w takie podłoże świetnie wrastają młode korzenie. Idealnie. Poza tym, jeżeli macie jakieś podłoże zdegradowane po budowie, to ten świder też tą taką podeszwę zbitą jest w stanie przewiercić. Dzięki temu roślina będzie miała optymalne warunki wzrostu, korzeń rośliny. I znowu wkładam sobie roślinę. Wiem, że dołek jest na tyle głęboki, że korzenie mi się nie podwiną. Zasypuję sobie to tą ziemią i nawet nie muszę w tym momencie patrzeć, jak głęboko mam roślinę. Po prostu zasypuję. W tym momencie sobie ją lekko podciągam, począsam i teraz już ustalam tą głębokość, na której ona będzie. Dosypuję sobie resztę ziemi. Zobaczcie, z tych 3 pędów, z tych 3 centymetrów, na które skróciłem pędy, wystaje mi dosłownie 1 centymetr. Teraz sobie to jeszcze lekko podciągnę, ugniotę. I rośliny mam posadzone. Pozostaje mi tylko podlać. Najważniejsze jest to bardzo obfite podlanie, a właściwie zalanie rośliny. I dlatego, zobaczcie, ja mam tutaj konewkę z sitkiem i mógłbym to podlewać w ten sposób. Ale to nie jest zbyt dobry sposób do tego, co teraz powinno się stać. Dlatego, że lepiej jest zdjąć to sitko i lepiej jest podlewać takim strumieniem, który powoduje lepsze wpłukiwanie tego podłoża tam w głąb. Taki strumień, on lepiej spełni swoje zadanie. O, zobaczcie tutaj, co się stało. To jest bardzo dobre. Pięknie to pokazuje, o co chodzi. Widzicie tutaj te przestrzenie, które powstały wokół korzenia?
te dziury, to właśnie ten strumień wody spowodował, że wpłukał nam podłoże w te wolne przestrzenie, które tam były. Gdybyśmy podlewali z sitkiem, to coś takiego by się nie stało. A tak to teraz ta ziemia ładnie została wpłukana w te wszystkie przestrzenie między korzeniami i oblepiła korzeń. To jest bardzo ważne, żeby ziemia oblepiła korzeń. Podobnie jest i tu, zobaczcie. Mam jeszcze tą wodę z moczenia roślin i ją też wleję. Ktoś powie, po co lać tyle wody? Przecież i tak ta roślina ma wystarczającą ilość wody, to po co ja tyle wody wlewam? Właśnie po to, żeby jak najwięcej tego podłoża wpłukać w ten system korzeniowy. Bo to jest główny cel. Wpłukać to podłoże. Tu dokładnie widać o tym, co mówiłem, że jeżeli dołek mieliście głęboki i wlejecie dużo wody lub spadną obfite deszcze, to ta cała ziemia z tą rośliną siądzie i roślina wam się jak gdyby automatycznie sama obniży w stosunku do tego, co było, jak kończyliście sadzenie. Teraz nawet w takim mokrym podłożu, w takiej papce, mogę ją nawet jeszcze teraz lekko podciągnąć. O. I uzyskać tą wysokość, na której mi zależało. I teraz na koniec mogę po prostu tą resztę ziemi dosypać. My w instrukcji sadzenia, którą do Was wysyłamy, mówimy o tym, piszemy o tym, pokazujemy takie rysunki, że przy sadzeniu warto zrobić kopczyk, tak? I to jest prawda. Szczególnie, jeżeli nie skracacie tak mocno roślin jak my. Natomiast jeżeli macie tak mocno skrócone rośliny jak my, to ten kopczyk w zasadzie już nie jest potrzebny, bo z tej ziemi prawie że nic nie wystaje tych pędów. Wobec tego te pędy nie są narażone na wyschnięcie. O, zobaczcie, wystają tylko 2-3 cm, 2 cm pędów. Tu może trochę więcej będzie wystawać, bo te pędy były dłuższe. O, ale jeżeli tak zrobicie, to nie musicie robić tych kopczyków i roślina na pewno się przyjmie. Nic złego się nie stanie. Natomiast jeżeli zostawicie roślinę tak jak tutaj, to i nawet zrobicie kopczyk tak, o, do takiej wysokości, to i tak może mieć problemy z przyjmowaniem się. Dlatego, że jeżeli będzie wiosna sucha, obfitująca w suche wiatry, to to wszystko po prostu zostaje wysuszone przez wiatr. Roślina cierpi, ciągle cierpi na niedobór wody, nie może się rozwijać normalnie i walczy o przeżycie. Albo tą walkę wygra, ale często może być tak, że ją przegra i wtedy tracicie całą roślinę. Zatem nie zostawiajcie tak roślin, sadząc wiosną rośliny z gołym korzeniem, tylko róbcie tak. I teraz zobaczcie, co się stanie. Ja tutaj mam rośliny sadzone 10 dni temu. Rośliny z gołym korzeniem. Tutaj jest kolekcja wielu odmian. O tym wszystkim powiem w którymś odcinku specjalnie nakręconym i powiem, jaki jest zamysł, po co to powstaje. Ale teraz chcę Wam tylko pokazać, co się dzieje, jeżeli zastosujecie ten sposób sadzenia, co ja mówię. Zwróćcie uwagę, bardzo krótko przycięte rośliny, około 10 dni temu i zobaczcie, to wszystko żyje. Tutaj już zaczynają z nasady wyrastać młode pędy. Bardzo krótko przycięta roślina, zero nawozu, sadzone w naturalne podłoże, które tu było, zasypana miałką ziemią i te rośliny, powiem Wam szczerze, nawet nie były podlewane. Tutaj było tylko mocno dociśnięte podłoże wokół korzeni, a resztę zrobił deszcz.
i 100% roślin jest przyjętych. A tutaj pokażę Wam przykład rośliny trochę źle posadzonej, troszkę za wysoko, która już ma większe problemy z przyjmowaniem się niż te posadzone odpowiednio. Zobaczcie, widzimy miejsce okulizacji, tak? Zaraz poniżej jest szyjka korzeniowa. Ta szyjka korzeniowa jest bardzo, ale to bardzo wrażliwa na wysuszanie przez wiatr, przez słońce. Jeżeli ona wystaje na wierzchu, tu akurat nie wystaje, jest tak na pograniczu, ale widzę na zdjęciach, które mi czasem przysyłacie od siebie, że macie źle posadzone rośliny, że ta szyjka jest cała widoczna i wtedy prawdopodobieństwo, że roślina się nie przyjmie, jest rzędu 80%. Po prostu tak wrażliwe na wyschnięcie są rośliny, kiedy szyjka korzeniowa wystaje ponad ziemię. Dlatego nie sadźcie roślin zbyt wysoko. Zbyt głębokie sadzenie też nie jest wskazane, natomiast tak jak mówię, jeżeli sobie przytniecie roślinę tak krótko, na te 5 cm, to jeżeli w połowie ona znajdzie się pod ziemią, jest ok. To jest dobre sadzenie. Podsumowując, pamiętajcie, zero nawozu, mocne skrócenie roślin, naturalne podłoże, które jest w ogrodzie, bez dodatków albo z niewielkimi dodatkami ziemi, takimi kupionymi z worka, dobre podlanie, odpowiednia głębokość sadzenia. To są te czynniki, które zdecydują, że 100% Waszych roślin się przyjmie. Każde odstępstwo w tych punktach, o których mówiłem, od tego, co ja zalecam, powoduje, że ryzyko nieprzyjęcia rośnie. Pamiętajcie o tym, bo bardzo łatwo popełnić błąd, natomiast trzymając się tego schematu, o którym mówiłem, bardzo prostego, macie święty spokój. Sadzicie, zapominacie i możecie się cieszyć za 1,5 miesiąca, za 2 miesiące pięknymi, kwitnącymi roślinami. To jest bardzo proste. Do zobaczenia w następnym filmie.